Cofanie się w czasie, równoległa rzeczywistość, lustra, unikanie tragedii, czyli to wszystko, co dzieje się w teledysku do Film Out. Tylko pytanie brzmi, czy teledysk do Film Out w końcu odpowie na pytania, które kłębiły się w naszych głowach od dłuższego czasu, czyli po pierwsze, co się stało nad morzem, a po drugie, czy Jinowi uda się uratować swoich przyjaciół. Teoretycy, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Hej, witam was w nowym odcinku z teoriami na kanale Unbuffalo. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja mam na imię Karolina, znana jako Karol. I na tym kanale znajduje się mnóstwo filmów związanych z K-popem i z Koreą Południową, ale wy akurat trafiliście na serię, w której tłumaczę, co się dzieje w teledyskach BTS i ogólnie w ich twórczości, czyli w tak zwanym BTS Universe. A dzieje się naprawdę sporo, tylko że jak już dostaniemy jakiekolwiek wyjaśnienia ze strony Big Hit, to dostajemy też stos nowych pytań w gratisie, czyli jak już myślimy, że coś wiemy, to tak naprawdę nic nie wiemy. Dobra, może przesadziłam, bo po stworzeniu ponad 60 odcinków z teoriami BTS i odnośnik do całej playlisty znajduje się teraz w prawym górnym rogu, jeżeli jeszcze nie widzieliście wszystkich odcinków. W każdym razie po stworzeniu ponad 60 odcinków uznaję, że jednak coś tam rozumiem, a przynajmniej większość, a na pewno nie jestem w stanie już oglądać teledysków BTS jak gdyby nigdy nic, bo widzę za dużo. A jak już raz wejdziecie w teorię, to tak naprawdę nie ma odwrotu, więc jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat BTS Universe i ogólnie na temat historii wykreowanej przez Big Hit, to zostawcie teraz koniecznie łapkę w górę, żebym widziała wasze zainteresowanie. Bo tak jak mówię, jest to historia całkowicie wykreowana przez Big Hit, a nadal natrafiam w internecie na pewien rodzaj komentarzy, więc podkreślam raz jeszcze, że J-Hope'a nie porzuciła matka, Yoongi się nie podpalił, Jungkook nie miał wypadku samochodowego, Jimin nie jest w szpitalu, V nie zabił ojca, Jin żyje, a Namjoon ani nie trafił do więzienia, ani nie mieszka w kontenerze, ani nie pracuje na stacji benzynowej. Ale przy okazji chciałabym wam też serdecznie podziękować za 79 000 subskrypcji na naszym kanale. Dzięki wam mamy coraz więcej energii, coraz więcej motywacji do tworzenia nowych filmików, ale jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zachęcam do zrobienia tego, ponieważ pędzimy po 100 000. Na kanale pojawiła się już jakiś czas temu teoria do teasera, do Film Out, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, a chcecie zrozumieć, co się dzieje w tym odcinku, to koniecznie obejrzyjcie poprzedni, bo jak się okazuje, to co powiedziałam w poprzednim odcinku będzie miało dość kluczowe znaczenie w tym. Więc jeżeli chcecie wszystko zrozumieć, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Ale przejdźmy w końcu do teledysku, który rozpoczyna się nowym logo Big Hit. I to jest jakiś taki moment, jakiś taki koniec pewnej ery i początek nowego etapu w życiu i ja się cieszę, strasznie się cieszę, jestem strasznie dumna z Big Hit, jestem dumna z tego, że teraz Big Hit Labels rozrasta się jako hype, więc życzę im wszystkiego najlepszego. Na samym początku teledysku widzimy Jungkooka stojącego na środku pokoju, który reprezentuje teraźniejszość. Ale partia Jungkooka i Jimina będzie bardzo ważna, ponieważ w tekście piosenki możemy wyczytać, że wspomnienie tej konkretnej osoby żyje wewnątrz człowieka, jednak w momencie, kiedy wyciągamy do niej dłoń, to ona znika. Cały tekst do Film Out będzie tak naprawdę bardzo ważny, ponieważ jesteśmy w stanie w nim wyczytać, że spośród wszystkich wspomnień zgromadzonych w sercu wybieramy te o tej konkretnej osobie i łączymy je w całość. Wpatrujemy się w nie, gdy są zobrazowane w tym konkretnym pokoju i czujemy obecność tej osoby z każdym uderzeniem bólu. I tutaj tekst do Film Out będziemy mogli dopasować tak naprawdę do każdego z Bangtanów, ale oczywiście będzie najlepiej pasował do Jina ze względu na to, co się dzieje w BTS Universe, ponieważ Jin cofa się w czasie i to cofanie się w czasie jest możliwe właśnie dzięki jego wspomnieniom, jednak one są bolesne, ponieważ żaden z tych 7 wątków nigdy nie skończył się dobrze. Wspomnienia Jina są nadal żywe, ale myślenie o swoich przyjaciołach
sprawia mu ból, dlatego on decyduje się cofnąć w czasie, spróbować naprawić te błędy i spróbować uratować swoich przyjaciół przed tragedią. Tylko że, o czym już doskonale wiemy, to wcale nie jest takie proste, ponieważ za każdym razem, kiedy Jean cofa się w czasie, próbuje uratować jednego ze swoich przyjaciół, to coś idzie nie tak. I nawet jeżeli uratował tego pierwszego, to nie udało mu się uratować kolejnego. I tutaj idealnie pasuje tekst tej piosenki, który mówi o tym, że wyciągamy do kogoś dłoń i ta osoba znika. Jeżeli czytaliście notki, jeżeli czytaliście komiks Save Me i graliście w grę BTS Universe, to doskonale wiecie, no dobra, może nie doskonale, ponieważ ja nadal po przeczytaniu tego wszystkiego chciałabym się dowiedzieć, co się stało nad morzem i w Arboretum. W każdym razie, jeżeli czytaliście te rzeczy, to macie taki ogólny zamysł tego, co się dzieje w BTS Universe i wtedy cały tekst do Film Out wydaje wam się jasny, a jego znaczenie i nawiązanie do BTS Universe oczywiste. Skupmy się więc na teledysku, którego akcja tak naprawdę dzieje się tylko i wyłącznie w jednym pokoju i w domyśle jest to pokój, w którym Bangtani spędzali w przeszłości czas razem, gdzie byli szczęśliwi i w teledysku do Film Out widzimy ten pokój w dwóch wersjach, zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości lub w równoległej rzeczywistości. Tak jak wspominałam, Jungkook stoi na środku pokoju, który symbolizuje teraźniejszość i w takiej samej wersji pokoju będzie stał też Jin. Natomiast reszta Bangtanów jest pokazana w tym pokoju z równoległej rzeczywistości, ale do tego za chwilę dojdziemy. I tutaj pytanie oczywiście brzmi, dlaczego tylko Jin i Jungkook są w stanie być w tym pokoju w teraźniejszości, a reszta Bangtanów jest pokazana albo jako przeszłość, albo jako równoległa teraźniejszość. I odpowiedź na to pytanie jest dość banalna i znajdziemy ją oczywiście nigdzie indziej jak w BTS Universe, ponieważ Jin zawarł pakt z tajemniczym czarnym kotem, który też pojawił się w TXT Universe, co jest dowodem na to, że Bangtan Universe i TXT Universe w jakimś stopniu się przenikają i są ze sobą połączone, tylko my jeszcze nie dowiedzieliśmy się dlaczego. Jin zawarł pakt z czarnym kotem. Czarny kot natomiast jest często symbolem zła, co kojarzy się od razu ze stwierdzeniem, że Jin mógł zawrzeć pakt z diabłem, a skoro Jin może nagle cofać się w czasie i próbować uratować swoich przyjaciół, to tutaj powstaje kolejne pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w kolejnych teledyskach BTS i ogólnie w ich twórczości, czyli jaką cenę musiał zapłacić Jin. Sami musicie chyba przyznać, że to raczej nie było tak, że ten kot do niego podszedł i powiedział: Ej, siema Jin, idź ratować swoich kumpli. Mam tutaj moc, teraz ty masz tę moc, cofnij się w czasie i coś zrób. To nie było tak. No, musiała być moim zdaniem jakaś cena za to i pewnie kiedyś się dowiemy, jaka to była cena, ale w każdym razie dzięki temu Jin mógł zapobiec takim wydarzeniom jak to, że Namjoon trafił do więzienia, że Yoongi się podpalił, albo że Jungkook skoczył z dachu, J-Hope i Jimin trafili do szpitala, natomiast Taehyung zamordował swojego ojca. Ta historia jest idealnie opisana w komiksie Save Me, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście tego komiksu, to zachęcam, a jest polskie tłumaczenie w internecie, więc możecie bez problemu to przeczytać. Ma 15 odcinków, bardzo szybko się to czyta, więc jak najbardziej polecam. Ogólnie Jin cofa się w czasie zawsze do tego samego dnia, zawsze jest to 11 kwietnia i próbuje uratować swoich przyjaciół zawsze w takiej samej kolejności, czyli na przykład zaczyna od Namjoona, następnie ratuje Jungkooka. I jeżeli on nie zdąży tego zrobić, tego konkretnego dnia, to znowu się cofa do początku 11 kwietnia i znowu musi przeżywać te same tragedie na nowo, albo patrzeć wręcz jak jego przyjaciele umierają. Ale wracając do głównego pytania, bo rozumiemy doskonale, dlaczego to Jin znajduje się w tym pokoju z teraźniejszości, ponieważ to właśnie on jest w stanie władać tymczasem, jest w stanie cofnąć się do przeszłości i próbować naprawić te błędy, ale o co chodzi z Jungkookiem? Dlaczego Jungkook też jest w tym pokoju z teraźniejszości? Otóż Jungkook również zawarł pakt z tym kotem w momencie wypadku samochodowego. Jak pamiętamy, Jungkook miał wypadek samochodowy, który prawdopodobnie był spowodowany przez Jina, który prowadził samochód,
który go uderzył. Jednak Jungkook przeżył dlatego, że na miejscu wypadku pojawił się kot, powiedział mu, że życie będzie dużo bardziej bolesne niż śmierć i spytał, czy nadal chce żyć. Ale jako, że widzimy w highlight reel Jungkooka na wózku inwalidzkim, to doskonale wiemy, że ten wypadek przeżył, trafił do szpitala, a następnie w końcu wrócił do zdrowia. Tylko że to znów jest oszukiwanie przeznaczenia i próba zmiany losu, co musi mieć jakąś cenę i ja się boję w tym momencie poznać tą cenę w przyszłości, a na pewno tak się stanie. Warto też podkreślić, że to nie jest do końca tak, że Jin się cofa ciągle do tego samego dnia, znaczy tak, cofa się, ponieważ to nadal ciągle jest 11 kwietnia, tylko to nie jest ten sam dzień w kółko i pewnie teraz trochę zagmatwam, ale chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy kończy się 11 kwietnia i zaczyna kolejny 11 kwietnia, to nie jest ta sama równoległa rzeczywistość, tylko stworzona nowa równoległa rzeczywistość, czyli tych stworzonych rzeczywistości, przez co Jina jest bardzo, bardzo dużo, co symbolizują drzwi w teledysku do Film Out. I Jungkook też znajduje się w jednej z takich rzeczywistości, chociaż może się też znajdować w teraźniejszości, bo jemu też udało się zmienić bieg wydarzeń. I jak scena z Jungkookiem pokazuje teraźniejszość, tak scena z V w tym teledysku będzie właśnie albo przeszłością, albo równoległą rzeczywistością. I V w tym teledysku jest pokazany z klepsydrą, która leży na stoliku i nie bez powodu właśnie V jest pokazany z klepsydrą, ponieważ on też ma kluczową rolę w tej historii, ale o tym powiem troszeczkę później w tym odcinku. Jednak V znika w ciemności, a w kolejnej scenie widzimy Jina, który idzie przez pokój, podchodzi do okna, za którym pojawia się ten sam pokój, ale w równoległej rzeczywistości, tylko że pokój Jina jest cały zaciemniony, ponieważ jest właśnie tą negatywną stroną teraźniejszości, gdzie wszystko poszło nie tak, a po drugiej stronie widzimy to samo, tylko w wersji, kiedy wszystko się udało i kiedy Bangtani znów mogą być razem szczęśliwi. Tylko że ten ciemny, jasny pokój mogą mieć też inne znaczenie, ponieważ jeżeli się dobrze przyjrzycie temu teledyskowi, to zauważycie, że te dwa pokoje są swoim lustrzanym odbiciem, co oznacza, że to okno po środku to tak naprawdę lustro, a z poprzednich odcinków teorii doskonale wiemy, jak ważne są lustra w tej historii. Więc co za tym idzie, ta wersja pokoju, w której znajduje się Jin, ta zaciemniona wersja, będzie symbolizować shadow, czyli cień, natomiast ta druga jasna będzie symbolizować ego. Tak samo jak scena przedstawiająca Jungiego i Hosoka odwróconych do siebie plecami, ale jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat shadow i ego, to w prawym górnym rogu wyświetlą wam się po kolei odnośniki do poprzednich teorii. Ale skoro już mowa o Jungim i Hosoku, to nie jest to jedyna taka scena w twórczości BTS, kiedy oni są przedstawieni w ten sposób, jakby między nimi stało lustro, ponieważ już wcześniej widzieliśmy podobną scenę, gdzie zachowywali się, jakby byli swoim odbiciem, mianowicie w teledysku do Black Swan. W ogóle to chciałam powiedzieć, że tematycznie mam kolczyki bomby, ale ciągle się odwracają i w ogóle ich nie widać. Potwierdzeniem na to, że czas się zatrzymał, będzie kolejna scena, w której Namjoon rapuje, natomiast reszta Bangtanów siedzi nieruchomo i może to również nawiązywać do kolejności, w jakiej Jin ich ratuje w komiksie Save Me, ponieważ w Film Out on podchodzi do okna i jest partia Namjoona, ponieważ to właśnie on jest ratowany jako pierwszy, jego kolej jest pierwsza i w momencie, kiedy odmienia się jego los, to reszta Bangtanów czeka na swoją kolej, czyli ich czas jeszcze nie płynie. W kolejnej scenie natomiast widzimy Bangtanów razem, szczęśliwych i w tym samym momencie możemy wyczytać w tekście piosenki, że wspomnienia są wyświetlane w tym konkretnym pokoju. Widzimy też Jina, który nagle przekręca klepsydrę do góry nogami, co oczywiście będzie oznaczało ponowne cofnięcie się do 11 kwietnia, by naprawić przeszłość oraz stworzenie nowej, równoległej rzeczywistości. Tylko że tutaj, w tej scenie, wydawać by się mogło, że Jungkook jest w stanie dostrzec Jina po drugiej stronie okna, a na pewno rozumie, co się stało, ponieważ spogląda również na klepsydrę, która znajduje się na stole i zauważa, że piasek się przesypał, czyli jego czas się skończył. I tak jak Jin ma tę umiejętność cofania się w czasie i może zacząć ten dzień od nowa, tak w tym wypadku, w przypadku Jungkooka nie wiemy, czy on też ma taką możliwość i co w jego wypadku oznacza ten
skończony czas. I w momencie, gdy piasek w klepsydrze Jeana zaczyna się przysypywać od nowa, to Bangtani po kolei znikają. Właśnie dlatego, że Jean cofa się w czasie, że ten dzień zaczyna się od nowa, więc od nowa trzeba to wszystko naprawić. Jean w teledysku wyciąga dłoń i tak jak jest to powiedziane w tekście piosenki, wspomnienie Jungkooka znika. Jednak ta scena, tak jak powiedziałam wcześniej w poprzednim odcinku, nie dość, że przypomina inne sceny z Jeanem, kiedy dotykał na przykład swojego odbicia, to jest też łudząco podobna do sceny z Euforii, kiedy Jean również znajdował się za oknem i też patrzył na Jungkooka, który próbował uratować Yoongiego. Widzimy klepsydrę, w której szybko przesypuje się piasek, jednak w momencie, kiedy Jungkook znika, to wszystko wybucha i ta równoległa rzeczywistość zostaje zniszczona, ponieważ załóżmy, jeżeli Jeanowi nie udało się uratować Jungkooka, to następnie wszystko inne idzie już źle. Warto tutaj moim zdaniem podkreślić, że związek tej sceny ze sceną z Euphorii też nie jest przypadkowy, ponieważ w Euphorii Jungkook ratował Yoongiego z pożaru, a ten wybuch w Film Out wygląda moim zdaniem jak pożar. Poza tym Jungkook próbował uratować Yoongiego, a według komiksu Save Me, po Jungkooku kolejną osobą do uratowania był właśnie Yoongi. Sceny z V i z Jiminem, które w teaserze wydawały mi się żółte, tak naprawdę teraz widzę, że nie są żółte, tylko są właśnie w kolorach tego pokoju, który wybuchł w Film Out, co może symbolizować dalszy ciąg wydarzeń, czyli że V i Jimina nie dało się uratować. Jean zaczyna biec, próbuje się wydostać i widzimy nagle niebo z ogromną ilością drzwi. I tak jak powiedziałam wcześniej, te drzwi będą symbolizować kolejne próby Jeana, kolejne równoległe rzeczywistości. Seokjin jednak widzi, że nie ma ucieczki, ten dzień musi się po prostu skończyć, więc wraca do środka, ponownie podchodzi do okna, a po drugiej stronie widzimy V, który ewidentnie widzi to, co znajduje się po drugiej stronie tej szyby, czyli tę równoległą rzeczywistość. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest to przypadkowe, ponieważ według komiksu Save Me, V miał wspomnienia, których nie powinien mieć, ponieważ w snach widział to, co było uwięzione w pętli czasu, czyli te wspomnienia z równoległych światów. I tym razem to V wyciąga dłoń, jednak po drugiej stronie okna lub lustra, jak kto woli, nie ma już absolutnie nikogo, nie ma nawet Jeana i po prostu zapada ciemność. I jako, że komiks miał być dokończony, a przynajmniej taka była plotka, chodziła po internecie, że będzie więcej tych odcinków. Jest BTS Universe, są cały czas wydawane notki, to mi się wydaje, że V właśnie ze względu na to, że ma te wspomnienia, że widzi to, co się działo w tych równoległych światach, to moim zdaniem V będzie odgrywał kluczową rolę, bo dzięki tym wspomnieniom będzie w stanie pomóc Jeanowi uratować resztę. I powiem szczerze, że na samym początku myślałam, że ten teledysk to będzie równoległa rzeczywistość do tego, co widzieliśmy w Fake Love i faktycznie niektóre sceny się nakładają, są identyczne, jednak to moim zdaniem są dwie różne, równoległe rzeczywistości. To nadal jest ten sam dzień, to nadal jest 11 kwietnia, ale widzimy go w różnym czasie, że tak powiem, ponieważ w Film Out widzimy cały ten proces cofania się w czasie, próbę uratowania Bangtanów, natomiast w Fake Love widzimy to, co może się stać, jeżeli Jeanowi się nie uda ich uratować. I tutaj mamy na przykład scenę z Yoongim i z ogniem, albo z Jiminem i z wodą. Chociaż pamiętajmy, że sceny z Fake Love również nawiązywały do przeszłości i do tego, czego Bangtani się obawiali najbardziej, czyli do ich traum życiowych. I to nie jest taka typowa teoria jak zazwyczaj, gdzie mówię co, z kim, po co, dlaczego, jakie symbole, ile Junga w tym było, ile psychologii itd., bo te inne kwestie już omówiłam w poprzednim odcinku, czyli w teorii do teasera, a jak się okazuje teraz, bez znania historii z BTS Universe nie da się ruszyć dalej i nie da się zrozumieć tych teledysków. Ale dziękuję wam, że dotarliście do tego momentu, a jeżeli wam się to udało, to koniecznie zostawcie mi w komentarzu emoji bomby oraz łapkę w górę, żeby YouTube wiedział, że zainteresowanie teoriami jest. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, koniecznie napiszcie mi swoje własne teorie oraz opinie na temat mojej teorii. Widzimy się w kolejnym odcinku.